Hej, z tej strony Sara. Dzisiaj nagrywam pierwszy raz w nowym miejscu. Wczoraj się przeprowadziłam i zobaczymy, czy podcast będzie wyglądał w taki sposób, czy może się coś zmieni, gdzieś jakieś inne miejsce znajdę. Zobaczymy też, jak będzie z dźwiękiem, z echo. Wydaje mi się, że teraz jest wszystko w porządku. Dzisiejszy odcinek to jest part drugi z serii Wszystko o terapii, gdzie opowiem, jak znaleźć odpowiedniego terapeutę. Wydaje mi się, że to pytanie tak często dostaję lub od znajomych, od rodziny. Wszyscy się pytają o moją terapeutkę lub o moją terapię, jak znaleźć terapeutę, czy mam kogoś do polecenia, czy jakiś ośrodek, czy jak ja znalazłam moją terapeutkę. Oraz dostaję też od Was dużo wiadomości, właśnie jeżeli chodzi o terapię, więc mam nadzieję, że jeżeli szukacie terapeuty, to ten odcinek będzie pomocny. Jest to właśnie part drugi z krótkiej serii 3 odcinków o terapii. W pierwszym odcinku opowiedziałam o mojej drodze, o moim doświadczeniu, jaki jest cel terapii, koszta terapii, jak to wygląda, w jaki sposób. W tym odcinku właśnie opowiem, jak znaleźć odpowiedniego terapeutę. Opowiem o green flags, red flags, jak ja znalazłam swoją terapeutkę, jak terapia powinna wyglądać, jak nie. A w trzecim odcinku opowiem o różnych moich schematach, jak wychodziłam z różnych rzeczy i czego się tak nauczyłam. Przechodzimy do odcinka i pierwsze co, to chciałabym powiedzieć, że dowiedziałam się, że moja terapia nie jest poznawczo-behawioralna, to jest terapia psychodynamiczna. I myślę, że to jest właśnie chyba jeden z popularniejszych nurtów terapii, dlatego disclaimer i chcę o tym powiedzieć. Pierwsza rzecz to jest, jak szukać terapeutę, jak się w ogóle zabrać do tego. Więc uwaga, co ja zrobiłam? Pierwszy krok to jest, wchodzi się na internet, Google i wpisuje psychoterapeuta, psychoterapia i Twoje miasto lub miasto, w którym chcesz mieć psychoterapię, lub jeżeli to jest psychoterapia online, to wpisujesz psychoterapia online, psychoterapeuta online i szukasz. Ja mogę powiedzieć, że ja znalazłam moją terapeutkę przez znany lekarz i tam było bardzo dużo, wiecie, psychoterapeutów i ośrodków i właśnie można znaleźć albo psychoterapeutę, osobę jedną i się udać, lub właśnie ośrodek psychoterapii, centrum medyczne, gabinet, pracownia psychoterapii lub centrum psychoterapii. Więc to są takie ośrodki, sprawdzone miejsca, gdzie da się znaleźć psychoterapię. Nie każdy psycholog jest psychoterapeutą, nie każdy psychoterapeuta jest psychologiem. W Polsce też nie ma żadnej ustawy o zawodzie psychoterapeuty, czyli każda osoba, która założy swoją działalność gospodarczą i będzie chciała nazwać swoje usługi jako psychoterapia, to może je wykonywać. Co jest bardzo dziwne, ale myślę, że warto o tym pamiętać, żeby sprawdzać osoby, z którymi się umawiasz, czy ta osoba jest naprawdę psychoterapeutą, czy tylko świadczy usługi, które nazywa psychoterapią. Myślę, że warto po prostu o tym wspomnieć, bo nie ma ustawodawstwa, które regulują te kompetencje. Zrobiłam właśnie większy research, żeby wszystko przedstawić, ponieważ bardzo mi zależy, żeby te odcinki były pomocne. Istnieją organizacje, które regulują proces kształcenia. Jest to na przykład Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Więc wracając, gdy wpisujemy i szukamy psychoterapeuta, centrum psychoterapii, poradnia, pracownia psychoterapeutyczna, to są takie bardziej już sprawdzone, powiedzmy, ponieważ to jest jakby pracownia, pracuje tam więcej psychoterapeutów. Ja właśnie tak znalazłam moją psychoterapeutkę. Znalazłam przez znany lekarz Centrum Psychoterapii w Warszawie. Przejrzałam właśnie wszystkie moje opcje i szukałam tych terapeutów, gdzie pierwsza konsultacja jest bezpłatna, gdzie jest taka pierwsza wstępna konsultacja, gdzie można po prostu porozmawiać i nie trzeba jeszcze płacić. Ponieważ szczerze wiedziałam, że psychoterapia to są jakieś koszta i też wiedziałam, że aby znaleźć psychoterapeutę, jakby byłam zielona w tym temacie i nie wiedziałam, jak ma wyglądać ta psychoterapia. I nie wiem, ja jakoś się tak za to zabrałam i uważam, że jeżeli chcemy się zdecydować na psychoterapię, na dłuższy taki proces, to jest bardzo ważne, żeby dobrać do siebie odpowiedniego specjalistę. Dlatego zależało mi na tej bezpłatnej konsultacji, bo miałam takie, może jeżeli to nie jest to, będę się czuła jakoś dziwnie, nigdy nie miałam doświadczenia właśnie, żeby mieć taką konsultację z psychoterapeutą. Zależało mi, żeby nie tracić, wiecie, pieniędzy, bo myślę, że jeżeli pójdzie się na konsultację i będzie się miało jakiś zawód, że to nie było to myślę, że to może tak prowadzić, że do takiego trochę poddania się. Ja byłam w takim momencie, gdzie wiecie, to była taka ostatnia rzecz, ostatnia pomoc, więc bałam się też trochę takiego zawodu, że ktoś może nie pomóc mi, nie będzie w stanie mi pomóc, chociaż wiadomo, że to były wszystkie takie, nieracjonalne jakieś myśli. Miałam jakieś takie przeczucie, że pierwsza konsultacja powinna być darmowa, wiecie, taka konsultacja, żeby w ogóle sprawdzić, czy to jest to, ponieważ myślę, że jak wejdzie się online i zacznie się szukać psychoterapeutów, to może być to całkiem przytłaczające, jak się widzi ilość tych psychoterapeutów i wiecie, do kogo się udać. Więc ja właśnie zrobiłam sobie trochę taki filtr, że szukam tych psychoterapeutów, gdzie
pierwsza konsultacja jest darmowa. I zobaczyłam, że można się umówić bezpłatnie na pierwszą konsultację, chyba 20-minutową i ten ośrodek dobierze, jakby ta konsultacja pozwoli na dobranie odpowiedniego terapeuty do ciebie, do twoich problemów. Więc umówiłam się i była tam informacja, że jest to też psychoterapia online. I miałam takie, że okej, spróbujemy, zobaczymy. I coś, co jest ważne, aby zaznaczyć, to konsultacja taka psychoterapeutyczna, taka pierwsza, różni się bardzo od takiej normalnej, ogólnie od procesu psychoterapii po podjęciu tej decyzji na psychoterapię, ponieważ konsultacja opowiadasz tylko o swoich problemach. Nie dostajesz wsparcia, nie dostajesz zrozumienia, nie dostajesz jakichś rad, tylko specjalista słucha cię i mówi trochę, jakby praca wspólna miała wyglądać, albo tak jak w moim przypadku, ja miałam konsultację z inną osobą, nie miałam jeszcze z moją psychoterapeutką, tylko właśnie z inną osobą i ta osoba powiedziała, że połączy mnie z moją terapeutką, z którą jakby teraz pracuję, więc zawsze daję takie rady, jeżeli ktoś szuka online, twoje miasto, zobaczyć, wiecie, też są różne ceny, więc trzeba coś znaleźć, co tobie będzie odpowiadało. Każdy ma różne preferencje, może to być mężczyzna, może być to kobieta. Później, jeżeli chodzi o wiek, polecam szukać psychoterapeuty niż psychologa, bo właśnie psychoterapeuta ma o wiele lepsze zdolności, ponieważ podczas takiego szkolenia właśnie studenci poznają wszystkie zasady, metody i techniki pracy z pacjentami, a swoją pracę poddają superwizji. A superwizja to jest po prostu wsparcie od starszego terapeuty z lepszym stażem, z doświadczeniem, który pomaga młodemu terapeucie, powiedzmy, odpowiadać na różne pytania, wątpliwości. Superwizja jest takim bardzo ważnym elementem, żeby prawidłowo wykonywać zawód. Wiadomo, że jeżeli jesteśmy po szkoleniu, żeby być psychoterapeutą, to jeżeli mamy wsparcie od kogoś z lepszym stażem, który, wiecie, pracował z wieloma pacjentami, to w praktyce zawsze jest inaczej niż, wiecie, gdy się uczymy, więc to jest też coś bardzo istotnego. Psychoterapeuci po ukończeniu takiego szkolenia są właśnie zrzeszeni w towarzystwie, czyli na przykład Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, wiecie, różne są. Psychoterapeuci są zobowiązani do przestrzegania kodeksu etyki, zobowiązujących standardów świadczenia usług i poddawania swojej pracy regularnej superwizji oraz aktualizowania wiedzy. Jeżeli udasz się, masz pierwszą konsultację z psychoterapeutą, z którym może będziesz pracować, to mam tutaj parę pytań, które można zadać i one nie są jakieś złe, można po prostu zadać. Ty decydujesz się na terapię, na usługi kogoś, możesz zadać pytania. Czy psychoterapeuta jest w trakcie bądź ukończył 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii w wybranym nurcie? Czy poddaje swoją pracę superwizji? Czy pracuje z twoją grupą wiekową? Ponieważ terapeuci mogą pracować z, wiecie, z młodzieżą, z osobami dorosłymi, rodzinami, parami, dziećmi. Oraz gdy usłyszysz jakąś diagnozę od psychoterapeuty, to możesz się zapytać, czy wcześniej ta osoba już pracowała i ma doświadczenie z pracą z osobą z taką samą diagnozą. Następnie pytanie dla ciebie, czy dana terapeutka jest osobą, z którą ty chcesz współpracować, czy czujesz się komfortowo, czy podoba ci się to, w jaki sposób ktoś mówi, analizuje. Czyli to jest też takie bardzo intuicyjne, czy czujesz się właśnie komfortowo, czy czujesz, że osoba słucha cię, czy czujesz, że ta osoba też, wiecie, jest zaangażowana. Myślę, że jeżeli jakaś osoba, wiecie, słucha nas i mamy poczucie, że jest znudzona, to może to wpływać na nas, że czujemy się jakoś, wiecie, mniej ważni albo jakoś niezauważeni, więc uważam, że bardzo ważne jest, żeby zwrócić na to uwagę. Wykonuje też swoją pracę i ty musisz tak stwierdzić, czy lubisz to, w jaki sposób właśnie ktoś pracuje z tobą i to też, w jaki sposób ktoś mówi, jaki ma temperament, ponieważ każdy jest jakby osobą i myślę, że to trzeba też bardzo dobrać do siebie, ponieważ jeżeli już na samym początku czujemy, że coś jest nie tak. Proces terapii to jest jednak duża inwestycja, jeżeli chodzi o energię, czas, pieniądze, więc jeżeli coś nie odpowiada na samym początku, to lepiej zmienić terapeutę, ponieważ jest to bardzo taka osobista sprawa i masz prawo znaleźć osobę, z którą chcesz współpracować. Już trochę opowiedziałam o tym, jak ja znalazłam moją terapeutkę i mogę powiedzieć, że przed moją terapią mi zależało na kobiecie. Każdy ma inne preferencje, dla niektórych to jakby nie ma znaczenia, ale przez sam jakieś moje doświadczenia. Po prostu też jako kobieta czułam się bardziej komfortowo będąc kobietą. Nie wiem dlaczego, po prostu taka preferencja, co jest zupełnie normalne. I też zależało mi, żeby to była kobieta, wiadomo, starsza ode mnie. Zależało mi po prostu na kimś, kto ma też dobre doświadczenie
kształci się, ma, wiecie, dyplomy, dalej się dokształca. Na to mi zależało, że jeżeli udaje się na terapię, to chcę iść do najlepszej osoby, jaką mogę znaleźć. To wiecie, osoby bardzo profesjonalnej, która wie, co robi, zna się na tym, ma duże doświadczenie i mi pomoże. Opowiem trochę o green flags, jeżeli chodzi o terapeutów. Terapeuta analizuje to, co myślisz i rezonuje to z tobą. Takim w uczuciu, że na przykład opowiadasz o czymś, że coś się wydarzyło i terapeutka ci mówi: o, musiało to panią bardzo zaboleć, albo musiała się pani wtedy czuć, albo jak się pani czuła, czy pani się czuła w taki sposób. Jeżeli rezonuje to z tobą, czyli psychoterapeuta dobrze analizuje to, co opowiadasz, po prostu opowiada, a on przynosi to na uczucia, to jest taki dobry znak. Właśnie po paru konsultacjach mi moja terapeutka dała taką, powiedzmy, diagnozę trochę, jakie mam zaburzenia i dlaczego się czuję w dany sposób i mam takie, że wow, okej, to ma sens i to było takie też bardzo przekonujące mnie do tej osoby, bo czułam się, wiecie, bardzo zrozumiana i że ktoś rozumie, co się we mnie dzieje. Drugi green flag to jest: czujesz się wysłuchana, zrozumiana, wspierana. Następnie twoje uczucia są akceptowane. Czujesz, że jakkolwiek się nie czujesz, cokolwiek, wszystko jest po prostu akceptowane. Następnie są jasno przedstawione zasady pracy. To tak samo jak mówiłam w pierwszym odcinku, to jest bardzo ważne, jak wygląda odwoływanie konsultacji, zwracać uwagę na prywatność, żeby, wiecie, nikt nie chodził. Następnie takie po prostu uczucie komfortu, że czujesz się komfortowo mówiąc tej osobie oraz też takie zaangażowanie i obecność osoby. Wiecie, zadawanie pytań, a nie tylko na przykład słuchanie, dawanie 2 komentarzy, tylko wiecie, też takie jakieś zaangażowanie. Myślę, że to jest po prostu ważne. I następna taka uwaga, bo wydaje mi się, że może się to zdarzać, albo mi się to na przykład zdarzyło i rozmawiałam o tym na psychoterapii, że czasami się czułam oceniana, że na przykład mówię o czymś i wydawało mi się, czułam tak, że moja terapeutka trochę mnie ocenia. Ja tego nie powiedziałam, tylko moja psychoterapeutka się mnie zapytała, czy ja czasami się czuję, że ta pani właśnie mnie ocenia. Ja mówię, że tak, że czasami, że czuję, ale wiem, że mnie pani nie ocenia, tylko ja może się oceniam i myślę przez to, że pani mnie ocenia, albo w innych relacjach, wiecie, jak coś mówiłam, to ktoś mnie oceniał. I później to skonsultowałyśmy i właśnie myślę, że warto to zaznaczyć, że jeżeli czujesz, że ktoś cię ocenia, na przykład psychoterapeuta ocenia cię, ale ta osoba nic nie mówi, nie ocenia cię słownie, tylko ci się wydaje, to warto właśnie porozmawiać o tym z psychoterapeutą, ale jest to właśnie często jakieś takie projektowanie, że my projektujemy, wiecie, my siebie oceniamy i wtedy myślimy, że ktoś nas ocenia, a wiem, że niektórzy bardzo się oceniają i bardzo projektują i mogą na przykład rezygnować z terapii czy z jakiegoś terapeuty, ponieważ wydaje mi się, że są oceniani przez kogoś, a dosłownie gdyby poszli do innego terapeuty i następny, to przez każdego czuliby się oceniani, więc warto o tym pamiętać, że jeżeli tak się czujesz podczas terapii, a nic nie zostało powiedziane, to warto powiedzieć, że czujesz się tak, ponieważ to też jest inny wątek, o którym można fajnie porozmawiać na psychoterapii, dlaczego się tak czujesz i ci się tak wydaje. Ale oczywiście, jeżeli ktoś cię ocenia słownie, to nie powinno się dziać, ponieważ powinnaś się czuć, że to jest twój safe space i możesz powiedzieć wszystko i nie zostaniesz nigdy oceniony za to. Następna rzecz, którą warto dodać, to terapeuta może ci podsuwać jakieś uczucia lub dokonywać różnych analiz, które nie będą prawidłowe i to jest okej. Na początku myślę, że nie powinno się to zdarzać, że wiecie, terapeuta analizuje cię i ci się wydaje, że to jest jakiś zły sposób, ale myślę, że później może się to zdarzać. Mi się to parę razy zdarzyło i właśnie trzeba to skomunikować, jak ty się czujesz, ponieważ psychoterapeuci mają doświadczenie z tyloma osobami i często mogą właśnie interpretować coś przez to, że się nauczyli w ten sposób, że to świadczy o tym, albo mieli podobny przypadek i mogą właśnie jakoś zanalizować, a ty się na przykład już tak nie czujesz, czy jakoś inaczej to czujesz, więc może być taka, wiecie, miscommunication, więc warto zakomunikować to. Właśnie często przez jakieś doświadczenia, czy różne schematy terapeuta może coś zinterpretować inaczej i po prostu warto komunikować to. Nie powinno się zdarzać to za często, na przykład, wiecie, cały czas, bo wtedy nie czujesz się zrozumiany, więc wiadomo. Ale jeżeli czasami się to zdarza, to jest po prostu taki realny obraz psychoterapii i myślę, że to później z czasem, jak na przykład odblokowywuje się uczucia i ty już bardziej czujesz, to się dzieje już po jakimś procesie w terapii,
to wtedy też łatwiej nam nazywać i mówić, jak się czujemy, niż na przykład jak na początku mi bardziej psychoterapeutka mówi, jak się czuje, że to musiało być dla ciebie przykre, bo na przykład jak opowiadałam jakąś sytuację, czyste takie fakty, że ktoś do mnie powiedział w taki sposób i miałam, wiecie, taką prostą twarz i moja psychoterapeutka była taka, to musiało boleć, że to było coś takiego bolesnego do usłyszenia, a ja byłam zupełnie odcięta od uczuć i ja miałam takie, że w sumie było to bolesne, ale ja po prostu nic nie czułam. A później z czasem, jak te uczucia się tak, powiedzmy, że rozpuściły, te uczucia wyszły, zaczęłam czuć rzeczy, to później, wiecie, jak ktoś mi coś powie złego, to mnie to zaboli i mnie to zaboli. Ja wiem, że to boli, a nie musi mi psychoterapeutka powiedzieć, że to boli. I później właśnie przez to, że czujemy, potrafimy lepiej się komunikować, stawiać granice, odczuwać rzeczy, bronić siebie. Dlatego kocham psychoterapię. Wracając też do konsultacji czy do pierwszych wizyt z psychoterapeutą, to bardzo ważne jest, żeby tak czuć, że psychoterapeucie zależy na pomocy tobie, tak jak tobie zależy na pomocy sobie. Mam nadzieję, że ma to sens. Czyli jeżeli psychoterapeuta nie miał nigdy doświadczenia z takimi osobami jak ty i może nie czuje, że jest odpowiednim psychoterapeutą do ciebie i ci to powie, no to jest super. Jeżeli wiecie, czuje, że nie ma odpowiednich kompetencji, żeby ci pomóc i potrafi powiedzieć o tym, terapeuta również może zasugerować włączenie do pracy innego specjalisty w zależności od tego właśnie z czym przechodzisz, na przykład seksuologa klinicznego i myślę, że też warto być takim otwartym, że to nie jest jakby nic z tobą złego, że wiecie, kolejny specjalista jest potrzebny, tylko to jest fajne, jeżeli psychoterapeuta potrafi tak zauważyć i zależy mu po prostu, żeby tobie pomóc i on wie, do kogo się udać, czy do jakiegoś specjalisty, potrafi poradzić. Też na takiej pierwszej konsultacji psychoterapeutycznej najpierw zbiera się wywiad, co sprowadza cię do gabinetu, czy korzystałeś wcześniej z pomocy specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, zapyta o twoją historię, o relacje rodzinne, wydarzenia z różnych etapów życia i to właśnie pozwala mu, żeby nakreślić taką mapę twojego funkcjonowania i jest to bardzo ważne w zrozumieniu kontekstu obecnych konsekwencji, które sprowadziły cię do gabinetu. Czyli na takiej pierwszej konsultacji u psychoterapeuty możesz dostać pytanie właśnie jak wyglądała sytuacja w domu, jak ty odczuwasz, jakby jak ty patrzysz na sytuację, jakie sytuacje z dzieciństwa, różne relacje romantyczne, jak wyglądały związki w twoim życiu, relacje ze znajomymi, właśnie relacje rodzinne i to, co jest najważniejsze przy całej psychoterapii, to jest szczerość. Nie ma ani dobrych, ani złych odpowiedzi. Po prostu trzeba być szczerym w 100% na psychoterapii. Uważam, że jeżeli nie jest się szczerym, to nie mówi się na przykład wszystkiego, pomija się jakieś rzeczy, mówi się swoją jakąś wersję, co się wydarzyło, to psychoterapia nie ma sensu, ale wydaje mi się, że każdy przed sobą wie, czym się dzieli i czy jest szczery. Myślę, że jest najważniejsze i nie muszę też o tym mówić. Co mogę jeszcze dodać o właśnie psychoterapii, to że nie każda konsultacja będzie przełomowa, że nie każda konsultacja podczas tego całego procesu będzie, wiecie, jakaś produktywna, że będzie się rozmawiało i że odkrywało jakieś rzeczy, rozwiązywało jakieś problemy, dostaje się jakieś zrozumienie. To jest właśnie proces, a nie, że na każdej konsultacji musi być jakiś sukces i trzeba, wiecie, się rozwijać. Czasami może się wydawać, że już się jest gotowym, że już nie trzeba, że już terapia, jakby już wszystko się wie i wszystko się zrozumiało, ale dosłownie zaufajcie, że to jest proces i psychoterapia to nie jest, że idziesz na psychoterapię, tak wiecie, zadaniowo, wyuczyć się wszystkiego, zrozumieć coś i odchodzę, ponieważ na psychoterapii dosłownie poznajesz te wszystkie twoje schematy i żeby to odkręcić, poznać nowe schematy, to wymaga czasu i tego się nie da przeskoczyć. Nie da się iść na skróty, tylko to wymaga czasu, dlatego zawsze psychoterapia trwa więcej. Bo to nie jest, że przeczytasz książkę, wszystko wiesz, idziesz i teraz wiecie, wszystko będzie super, tylko trzeba zmienić wszystkie swoje wierzenia, to jak się zachowujesz, jakieś przeświadczenia, przesądy, powinności i to jest ogólnie po prostu proces. Na terapii wszystkie jakieś myśli, obawy, wątpliwości, niechęci można komunikować. Ja wiele razy miałam na terapii, że nie wiem o czym mówić, wydaje mi się, że wszystko jest w porządku, czy na przykład dobrze się czułam na początku psychoterapii, tak miałam po paru miesiącach, że już się dobrze czuję, że jest okej, że już wiecie, tego nie potrzebuję, a dosłownie byłam wtedy w takim momencie, gdzie nawet nie odmroziłam żadnych uczuć. Zaczęłam sobie jakoś tak romantyzować moje życie i jakby była jakaś duża zmiana, że czułam się o wiele lepiej, jeżeli chodzi o moją psychikę. Czułam się zrozumiana, wysłuchana, jakby było o wiele lepiej, ale zupełnie byłam w takim
babykiem. Miałam bardzo zamrożone uczucia i gdybym ja zrezygnowała z terapii w tamtym momencie, to dosłownie nic by się nie zmieniło. Prawdopodobnie byłabym, wiecie, szczęśliwa i tak dalej przez jakiś czas i znowu by to wszystko wróciło. Więc o tym warto pamiętać i komunikować właśnie z terapeutą, jak są jakieś takie niechęci czy tego typu myśli. I też trzeba pamiętać, że to jest taka relacja z psychoterapeutą, która się buduje z czasem. Zaufanie się buduje z czasem, bliskość się buduje z czasem i to jest naprawdę taka kolejna relacja w naszym życiu. Nie towarzyska, jest ona bardziej profesjonalna, ale też to jest relacja. Przejdźmy teraz do mojego ulubionego, czyli red flags. Jeżeli chodzi o terapię, dosłownie mogę Wam powiedzieć, że to, ile historii słyszałam o psychoterapeutach, o psychologach, że ktoś udał się na psychoterapię i tak wygląda konsultacja. Więc tak, red flags. Pierwsza to jest prywatność. Widzisz, że ktoś chodzi, słyszysz jakiś hałas, że ktoś jest, słucha, ktoś przechodzi z tyłu i nie masz poczucia takiej prywatności, nie masz poczucia safe space, to jest red flag. To też świadczy trochę o nieprofesjonalności, bym powiedziała. Następnie brak urządzeń. Nie może twój psychoterapeuta, wiecie, siedzieć na telefonie, pisać na komputerze, cokolwiek. Następnie mówienie o ich doświadczeniach i o ich życiu. Psychoterapeuta nie wchodzi ze swoim życiem do twojego życia. Jest to relacja nietowarzyska, jest to relacja profesjonalna. Ty nic nie wiesz o życiu psychoterapeuty i to jest okej. Terapeuta nie dzieli się żadnymi swoimi prywatnymi rzeczami. Psychoterapia to nie jest dodatek towarzyski, to nie jest nowy znajomy. Nie powinien dawać swoich opinii, żadnych nakazów, nie powinien utożsamiać się z tobą w uczuciach. Może być empatia i zrozumienie, ale nie powinno być jakiegoś takie ojeju, biedna ty, tylko musi być bardziej profesjonalne podejście. Kolejny red flag to jest wmawianie tego, co czujesz, że jeżeli mówisz, że tego nie czujesz, a ktoś tak, wiecie, mówi, że nie, ty się tak czujesz. I kolejny red flag to jest, gdy psychoterapeuta nie zapamiętuje informacji z wcześniejszych konsultacji, że kiedyś się coś mówiło, a psychoterapeuta w ogóle, wiecie, zapomniał o tym albo że nie wie. Może się to zdarzyć, ale na przykład mi ani razu się nie zdarzyło. Czasami moja psychoterapeutka przytacza jakieś rzeczy, wiecie, z mojego dzieciństwa albo z jakichś rzeczy, o których mówiłam na samym początku psychoterapii. I mnie to zawsze tak zaskakuje, że wow, że ta pani pamięta i to jest takie trochę niesamowite i też, co wydaje mi się, tak utwierdza mnie w tym, że mam po prostu świetną psychoterapeutkę i tyle. Z kolejnych masz poczucie, że terapeuta cię nie słucha. Terapeuta dzieli się właśnie dużą liczbą prywatnych informacji, które nie mają związku z procesem terapeutycznym. Komentarze i wypowiedzi terapeuty zawierają elementy dyskryminujące. Terapeuta nie daje ci się wypowiedzieć do końca, przerywa twoje wypowiedzi. Terapeuta często się spóźnia, regularnie odwołuje wizyty, kończy je przed czasem. Terapeuta sugeruje, naciska na rozwiązania, których celów nie rozumiesz lub stoją w sprzeczności z twoimi wartościami. Terapeuta umawia się z tobą na sesję poza gabinetem, bez uzasadnienia celu i wcześniejszego omówienia z klientem takiego postępowania. I później terapeuta inicjuje relację prywatną. Terapeuta używa dewaluującego tonu lub słów. Terapeuta obiecuje kwestie nie będące realistycznymi celami. Jeżeli terapeuta ci obieca, że pod koniec roku będziesz milionerem, jeżeli odbędziesz tą całą pracę, terapeuta pomoże ci osiągnąć wszystkie twoje marzenia, zmienić twoje życie i jeszcze, wiecie, zrobić jakąś hipnozę, to sprawdźcie, czy to jest na pewno psychoterapeuta. Fajnie po prostu wpisać sobie imię, nazwisko na Google i powinno coś wyskoczyć i sprawdzić, czy skończyło się właśnie 4-letnią szkołę, czy należą właśnie do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii i zrobić taki trochę, wiecie, background check, ale nie polecam, wiecie, żeby tam szukać jakichś prywatnych rzeczy, nie szukać na Instagramie, na Facebooku, nie szukać czegokolwiek, bo nie jest ci to potrzebne. Właśnie psychoterapeuta to nie jest twoja nowa koleżanka, nowy kolega, z którym można sobie, wiecie, porozmawiać. Czasami będzie się zdarzać, że po prostu potrzebujesz kogoś, żeby się wygadać i to będą, wiecie, jakieś takie rzeczy bardzo przyziemne, że o, moja koleżanka zrobiła to i dostajesz w tym wsparcie, ale też ja zawsze jak idę na terapię, to wiem, po co idę, wiem, że to jest profesjonalne, wiem, że chodzi tutaj o mnie i nie chcę też marnować czasu, żeby opowiadać o tym, co się wydarzyło u koleżanki i dlaczego mnie to denerwuje, tylko bardziej tak analizuję to i skupiam się bardziej na sobie. To myślę, że jest ważne. I też to jest taka bardzo prywatna decyzja, czy chcesz mieć psychoterapię online, czy personalnie. I według mnie chodzenie do gabinetu jest dobre i uważam, że taki kontakt jest lepszy. I gdybym miała możliwość, to prawdopodobnie może bym poszła. Myślę, że to jest fajne i kiedyś na pewno spróbuję. Marzy mi się, żeby kiedyś mieć w przyszłości jakiegoś takiego coacha po psychoterapii, ale zobaczymy. Ale myślę, że online, jeżeli są te wszystkie takie zasady i łączycie się
się, wiecie, przez Skype'a, przez Zoom, przez kamerkę, to też to nie ma problemu. To, co jest najważniejsze, żeby czuć się dobrze, żeby czuć się komfortowo. Ja mogę powiedzieć, że gdy ja znalazłam moją psychoterapeutkę, to ja się czułam, jakby ta psychoterapeutka była taką moją mamą. I jakby od razu poczułam taki vibe, ale nie, że psychoterapeutka próbowała być moją mamą, tylko czułam się trochę taka, wiecie, zaopiekowana, ale też z drugiej strony czuję, że to jest bardzo taka profesjonalna relacja i też czuję się bardzo dorosła, ponieważ moja psychoterapeutka zwraca się do mnie pani Saro, że wiecie, ja jestem już dorosłą osobą, nie jestem dzieckiem, nie idę na dywanik do psychologa w szkole i czuję się mniejsza, mała i wiecie, że jest ktoś nade mną, jakiś autorytet, tylko jest to taka relacja wyrównana. Jestem klientem, idę, nie jestem już taką, wiecie, małą dziewczynką, tylko idę, bo ja chcę iść. I jest, wiecie, pani Saro, bo jestem dorosła i jestem traktowana, wiecie, na poważnie. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że pomogłam Wam tym filmem, jak znaleźć odpowiedniego terapeutę. Życzę każdemu powodzenia, jeżeli szukacie, nie poddawajcie się. Pierwsze konsultacje też, jeżeli chodzi o psychoterapię, mogą być odpłatne. Nie wszystkie są nieodpłatne, chociaż ja uważam, że powinny być nieodpłatne, ponieważ dlaczego mamy płacić, jeżeli nie wiemy jeszcze? Jeżeli jest jakiś psychoterapeuta pewny w siebie, że jest dobry w swoim zawodzie, to uważam, że powinien proponować darmową konsultację, ale to jest też, jeżeli nie znajdziecie darmowych w swoim mieście i trzeba zapłacić, to po prostu trzeba się z tym pogodzić. Można zrobić wcześniej background check i dowiedzieć się, żeby można pominąć jakieś tam, wiecie, te wszystkie drobnostki, których byś się dowiedziała na pierwszej wizycie, typu jaką ktoś skończył szkołę, czy odbył szkołę, czy ma doświadczenie, z kim pracował i tak dalej. Więc tak, dziękuję bardzo za wysłuchanie, było mi bardzo miło. W przyszłym tygodniu zapraszam na część 3 o tym, czego się nauczyłam na terapii, zrobię malutkie podsumowanie o jakichś moich schematach i kończę mój pierwszy odcinek nagrany w nowym miejscu. Mam nadzieję, że nie słyszeliście żadnych albo za dużo jakichś hałasów, ponieważ jest aktualnie remont na zewnątrz. Dziękuję bardzo, love you, ściskam mocno, przesyłam dużo siły i love you. Bye bye.